Dzisiaj w używanych samochód, który aż 80% wszystkich podzespołów dzieli z Lamborghini Urusem. Ma silnik z Lamborghini, skrzynię biegów z Lamborghini, zawieszenie z Lamborghini, układ napędu na 4 koła z Lamborghini. Problem polega na tym, że Lamborghini jest dla ludzi, którzy przy pomocy pieniędzy próbują udowodnić całemu światu, że wcale nie mają małego siusiora. A ten samochód jest dla ludzi, którzy z jednej strony cenią sobie anonimowość, a z drugiej strony zapragnęli ujarzmić burzę i pioruny. I to w przenośni i dosłownie. Przed Państwem Audi RS Q8 7-letnie. I w tym samochodzie jest mnóstwo zaskoczeń. Począwszy od tego, kto jest jego właścicielem, jak stał się właścicielem takiego samochodu, po to, jaki ma przebieg, jaką moc i jak się w czasie tego przebiegu i w ciągu tych 7 lat sprawowało. Nie bez powodu na początku wspomniałem o tych burzach i piorunach, ponieważ wyobraź sobie, że my ten samochód już testowaliśmy. Nie Audi RS Q8, tylko dokładnie ten egzemplarz. W 2021 roku zdefiniował on trochę nawet kanał Karoseria, bo to było jedno z sportowych, mocnych aut, jakie na karoserii testowaliśmy. Obejrzał ten materiał Krzysztof, który zajmuje się, uwaga, nawet jest tutaj na podkładce, zakładaniem instalacji odgramiania na różnego rodzaju budynkach i domach jednorodzinnych i na firmach i stwierdził, o, to jest auto, które ja chciałbym też ujarzmić. Tylko że jako, że na co dzień ma do czynienia z naprawdę ogromną energią, to stwierdził, że te 600 koni, które tutaj jest i 800 Nm to za mało. To mało. To mało. Kupił auto w 2022 roku, miało 42 000 kilometrów przebiegu i od razu stwierdził, że wirusujemy. I zrobił tutaj, mój drogi, 720 koni, 980 Nm. Twierdzi, że jak sprawdzał sobie przyspieszenie od 0 do 100, to w tym 2,5-tonowym grzmocie zrobił to w 3,1 sekundy i oczywiście na niemieckiej autostradzie. Ja, oczywiście. Pędził tak, żeby go piorun nie dogonił. 327 wskazał licznik w samochodzie. Przy czym w serii było 250 km na godzinę, ale jak zamówiłeś sobie pakiet RS Dynamic, to dostawałeś parę rzeczy w zawieszeniu, między innymi skrętną tylną oś, kilka innych bajerów i jednocześnie dostawałeś podniesiony limit tej prędkości do 305, a tutaj w tym egzemplarzu licznik pokazał 327 na godzinę. Przypuszczam, że mogło być to też zrobione, to, że był soft zrobione, to mogli zdjąć też ogranicznik. My na pewno tak, możliwe, ponieważ my testowaliśmy ten samochód i też byliśmy na niemieckiej autostradzie, chociaż aż tak bardzo się na niej nie rozpędziliśmy. Niemniej już wtedy auto miało pakiet RS Dynamic, teraz już ma wszelkie kagańce pozdejmowane. I byś powiedział, że no już ten wzrost mocy i newtonometrów będzie dla tego samochodu niebezpieczny, to teraz zgadnij, jaki ma przebieg w tym momencie, tak jak tutaj do nas przyjechał Ja wiem, dzisiaj. jaki ma przebieg, bo wyjeżdżałem i jestem zaskoczony, że podołał i że jeździ, a widać, że przebieg w robi tym kilometr momencie jak piorun. na zegarach to 170 600 No, km, sporo. przy czym jak kolesia znam, to i tak to przekręcił o jakieś z 250 000 na potrzeby odcinka. Nie, Sporo. 170 000, 120 000 ponad to auto zrobiło już ze zwiększoną mocą i zwiększonym momentem obrotowym. I teraz strzelaj, co było tutaj naprawiane, co się w całym samochodzie zepsuło podczas 7 lat eksploatacji, bo auto jest z 2019 roku. I jeszcze jedna ciekawostka, jest to w ogóle pierwszy egzemplarz RS Q8, jaki w ogóle trafił na polski rynek. Posłuchaj, ja nie muszę strzelać, bo ja po prostu wiem, co tu było robione, bo to praktycznie każdego RS-a tyczy. I nie mówię to tylko o RS Q8, ale to jest i RS6 czy RS7. Nawet Q7 to z dieslem dotyczy. Ale to w dieslach i 3-litrowych dieslach, a my tu mówimy o konkretnym modelu, czyli 4-litrowej jednostce benzynowej. Alternator, rozrusznik, jakby tu jest z nimi problem i do tego stopnia, nie wiem jak długo Krzysiek czekał, jak naprawiał, bo 2 razy z tego co słyszałem było robione. Nie wiem jak długo czekał, ale wiem, że niektóre auta potrafiły stać pół roku w serwisie i czekały na alternator, bo ich nie było. Tak często one padały. A to jest praktycznie... To jest ten sam, który jest w 3-litrowym dieslu? Dobre pytanie, tego Ci nie powiem, bo nie wiem. Musiałbym to zweryfikować.
Przy czym trzeba powiedzieć, że ten alternator rozrusznik to jest element układu MHEV, więc to nie jest taki standardowy alternator. No nie jest to alternator zwykły, standardowy, poza tym jego gabaryty, jakby w ogóle Jak to ci nawali, to nie pojedziesz. Nie, bo dostajesz awarię na zestawie wskaźników, auto nie uruchomisz, ono od razu wywala wszystkie błędy, no generalnie laweta. Dla porządku, V8 4-litrowa biturbo, która występowała również w Lambo, w Bentleyu, w Porsche, natomiast opracowało ten silnik de facto Porsche, bo była taka wymiana, że 2.9 zrobiono w tym samym okresie czasu w Audi i dano Porsche, natomiast tę V8 zrobiło Porsche i był wstawiany do innych samochodów w grupie Volkswagena, tych najmocniejszych i najszybszych. Przypomnijmy, 720 koni, 980 Nm w tym egzemplarzu. To, że nic więcej tu nie było do zrobienia w silniku, ani turbosprężarki, ani żadnych innych problemów, to zawdzięcza Twojej filozofii, wiesz? Wymieniał olej co 8-10 tysięcy kilometrów. Raz mu się zdarzyło, że wymienił po 12 tysiącach kilometrów. I jak sobie poczytałem różne opinie na temat tych silników, to rzeczywiście jednego nie znoszą. Olei long life i wymiany co 20, 25, 30 tysięcy kilometrów. Pamiętajcie, że zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Możecie sobie taką RSQ-8 znaleźć również u nas na platformie Findcar. Mamy tam samochody nowe, używane, ale wszystkie są wyłącznie od dealerów. I takich RSQ-8 tam trochę jest i używanych, i nowych. Wracając do kwestii eksploatacyjnych. Nie mogłem w to uwierzyć, ale ponoć to praktycznie we wszystkich samochodach wygląda z ceramiką w ten sposób. Jeżeli ta ceramika jest zatroszczona odpowiednio, czyli odpowiednio często wymienia się klocki, nie w momencie, kiedy już ten klocek trze tam resztkami swoich sił o tarczę, to tarcze wytrzymują 300-400 tysięcy kilometrów i tu nie były wymieniane. To samo tyczy się klocka hamulcowego, który był wymieniany po 100 tysiącach kilometrów i to jest dopiero drugi komplet klocków. A umówmy się, one tanie nie są, ponieważ tu jest zacisk aż 10-tłoczkowy z przodu, na prawej i na lewej stronie, a średnica tarczy to 44 cm. To wyobraźcie sobie, że w starych Fiatach Panda średnica całego koła to było około 40 cm, a tutaj tarcza to są 44 cm. I rzeczywiście dotykasz tej tarczy i jakbyś nie czuł w ogóle na niej zużycia. Zero rantu jakiegokolwiek tutaj. No jeżeli jest dobrze eksploatowana i z głową i tak jak wspomniałeś, klocki są wymieniane na czas, to tak, tarcza może przetrwać. No i pod warunkiem też, że ten samochód nie jest mocno jakoś upalany na torze i tak dalej. Bo No, że nie ma krytycznych hamowań nie ma co krytycznych 500 hamowań, metrów. bo Nie? wiesz o tym, że tarcze ceramiczne mają tendencję do tak zwanego, można powiedzieć, łuszczenia się. Jak już pamiętasz w niektórych modelach, które tu mieliśmy. Mieliśmy 911 Turbo S, Tak, rzeczywiście której- możecie tu sobie obejrzeć ten odcinek używaną i tam tarczę. Dosyć mocno tam te uszkodzenia na tych tarczach No ale to wynika są, z tego, tak? że właściciel jeździ tak, nie, a nie inaczej. Tutaj 170 tysięcy, jeszcze tarcza zdrowa i do 350-400 tysięcy powinna dojechać. I teraz, jak sobie weźmiemy pod uwagę, że trzeba było dopłacić za te tarcze około 40-50 tysięcy złotych, to wydaje się to dużo. Ale stalowe właśnie. przy tej masie zużywałyby się co ile? Wiesz co, zużywałoby się inaczej. Może nie powiem Ci w RS-ie, ale z praktyki powiem Ci, ile to jest w S, nie w S, w zwykłym Q8 albo Q7. Po pierwsze nie ma zamienników. Znaczy zamienniki są, ale nie ma dobrych zamienników, a bierzmy to pod uwagę, że tam jest duża waga, masa pojazdu i one się bardzo szybko wichrują, więc nie ma zamienników. Jedna taka tarcza do 3-litrowego diesla kosztuje w serwisie 2600 zł, słuchajcie. No Ile? i 2600 zł. Jedna tarcza. Jedna tarcza. Ona Okej. jest pływająca, wentylowana. Mówimy tu oczywiście o przodzie i taka tarcza wytrzymuje jakieś 40 mniej więcej tysięcy kilometrów. już Zależnie też od stylu jazdy, tak? To już tu wymienilibyśmy 4 komplety po 5 tysięcy złotych tylko Za na same przodzie, tarcze. za same tarcze, Za same to jest tarcze. 20 tysięcy złotych. Tak. Nie? Przy czym pewnie w RS-Q8 te tarcze są nieco inne niż w zwykłym dieslu, ze względu na to, że No, i samochód waży więcej, ma większa moc jest i tak pewnie, dalej, nie? więc ich cena będzie inna. Więc tak naprawdę kupując do nowego samochodu tarcze i klocki ceramiczne, nie kupujecie ich tylko po to, żeby efektywność hamowania była większa, tylko też po to, żeby w dłuższej perspektywie czasu oszczędzić hajs. Ale Pod warunkiem, że odpowiednio się to eksploatuje. tak, bo gdyby nam przyszło do wymiany, to komplet takich hamulcy przód, tył to jest 100. Ceramiki. Tak.
No mówię No. o takich hamulcach. Tak samo jak pneumatyka, która tutaj jest w standardzie, również kosztowałaby nas trochę. Tutaj nie było z miechami nic robione. Właściciel twierdzi, że nic nie cieknie, że samochód trzyma ładnie ciśnienie w tych miechach i nie opada nawet po dłuższym postoju, więc i Ale kompresor i te miechy to są też jest to, co zdrowe. wspominaliśmy, że jeżeli jeździmy gdzieś w jakimś terenie błotnistym, jakimś takich trudnych warunkach, to trzeba go tego miecha kercherem tam wymyć, żeby się nie osadzały te drobinki brudu, błota z wodą, bo one po prostu się nie dzieją, chyba że mamy wtedy złącze te ciśnieniowe od góry, no to wtedy one się mniej te miechy psują, nie? W tym egzemplarzu mamy jeszcze pakiet karbonowy, O, widziałem. mamy pakiet RS Dynamic, Fajnie jest wygląda. skrętna tylna oś, oczywiście sportowy mechanizm różnicowy. Ta oś tutaj tylna o 5 stopni się wychyla, po to, żeby z jednej strony ułatwić manewrowanie wielkim samochodem przy niższych prędkościach, z drugiej strony poprawić stabilność jazdy przy wyższych prędkościach, tylko wtedy wychyla się w drugą stronę. Ponad 5 metrów samochodu i powiem Ci, że ta bryła, która ma już swoje lata, bo przecież auto debiutowało RS-ka w 2019 roku, a zwykłe Q8 jeszcze chwilę wcześniej, bardzo ładnie się to wszystko zestarzało. Nawet powiedziałbym, że nie tyle zestarzało, Ja bym w ogóle co... powiedział, że się w ogóle nie zestarzało. No wersja poliftowa sporo zmieniła w designie przede wszystkim reflektorów z przodu i tych tylnych świateł, natomiast zobacz nawet ta listwa karbonowa, która jest tutaj pomiędzy reflektorami. No. To te ledziki, tutaj tu na dole, Tutaj też karbonowy pakiet z fejkowym dyfuzorem, wielkie oczywiście owalne, typowe dla RS-a rury wydechowe, które tam w środku, co ciekawe, są podwójne. Bo tu z zewnątrz masz owal, a tam masz podwójną końcóweczkę tego układu wydechowego. Tak, bo na jednej z tych rur, w sensie po jednej, po drugiej stronie jest założona klapa, tak zwana, żeby zmienić dźwięk wydechu. Wyobraź sobie, że ten samochód porównywałem na początku do Lamborghini Urusa, bo technologia jest ta sama. 80% podzespołów to jest to samo, ale Lambo jest 50 koni mocniejsze, bo 650 miało, ma 50 Nm więcej, generalnie jest też lżejsze, bo ma mniej na przykład materiałów wygłuszeniowych, a przez to, że Audi po swojemu zestroiło tutaj zawieszenie, to na Nürburgringu ten samochód w 2019 roku był szybszy od Urusa o 5 sekund. Zrobił okrążenie w 7,42,2 sekundy i tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Okazał się wolniejszy tylko o 2 sekundy od Veyrona. Jak już jesteśmy przy tych piątkach, to Ci powiem, że względem Lambo jest też 50% tańszy. I No to tak, bo myślę, przy że- zakupie RSQ8 ona Wiesz co, była tylko tańsza. tylko wiesz, co jest o w nim połowę fajne? Od Jest Urusa, nie? mniej ostentacyjny, mniej mniej wulgarny, rzuca się w mniej oczy tak rzucający mocno, się nie? w Ten oczy. Patrzysz na kolesia w Lambo i mówisz, no musiał sobie wydłużyć, no Tak. definitywnie. Patrzysz na gościa w Audi i mówisz, no ma styl. 605 litrów pojemności bagażnika. O, patrz, kurna, kolekcjoner nam się trafił. O, rąbany. Z każdych świąt choinkę zbiera. U mnie też Ale ostatnio stała zobacz, 3 miesiące. Pod kolor Pod kolor czego? samochodu, tak, ta żółta, tu pomarańcz. No tak to widać, zbliżona. że, widać, że jesteś Mam facet. okulary, no. Dla ciebie i to jest żółty, i to jest żółty. Nie wiesz, że facet prawdziwy zna tylko 3 kolory? Wunderbaum, Wunderbaum. I to, co tutaj mamy? O, panie kochany. Wzmacniacze, nie wzmacniacze. To jest chyba, co to jest? Też coś od systemu audio, nie? Jakiś wzmacniacz, tu subwoofer, nie? Czy to jest Nie. od tego, czy od elektryki? Nie, to nie będzie od elektryki. Nie, tu powinien być akumulator schowany. Akukulator? Akukulator. O, kable rozruchowe, zobacz. O, a wiesz, co to jest to? Klucze wiolinowe. Nie, to jest do trzymania druta. Ale na dachu, do odgramiania. no właśnie. No, to się montuje pod dachówką. Rozumiesz? No, zestaw naprawczy, dobra, tutaj nie ma co oglądać. Lubię bardzo rozwiązanie, tu jest młotek, Nie. żebyś sobie głupi pomysł z głowy wybił. Nie. A wiesz, co to jest? Co? No co to jest? To wygląda, żeby coś to wkręcić i wyciągnąć. Ale co? Do wybijania szyby to jest? Nie, bo nie ma właśnie grotu do wybijania. Na pewno coś do odgramiania. Ja wiem co to jest. Co to jest? Do skrzyni biegów. Brawo. Korekt. A wie dlaczego Piotrek wie? Nie, bo Bo tak Piotrek było. miał BMK. I to jest starego typu blokada Skrzyni skrzyni biegów. biegów. Jakby się to żeby cię scholowali, No. to wkładasz takie urządzenie pod dźwignię zmiany biegów, wyciągasz popielniczkę, wkładasz urządzenie, przekręcasz i wtedy masz skrzynię zblokowaną. I to jest dobre urządzenie, bo w nowych BM-kach nie zrobisz czegoś takiego, to zlikwidowali, musisz się rzucić pod samochód, rzucić całe osłony i wkręcić śrubę. Jak ja chcę, Wszyscy żeby mnie... leweciarze
na nowe Jak belki. ja chcę, żeby mnie scholowali po imprezie, to po prostu po Ubera dzwonię, a nie używam jakichś dziwnych kluczy. Dobra, 605 litrów. To, co lubię tutaj... Poczekaj, bo coś tam nam się nie spasowało. Tu kable muszą wejść głębiej. To, co lubię, to te szyny. Tutaj jeszcze mieliśmy albo takie specjalne uchwyty, do których można było przymocować siatkę, albo taką specjalną przegrodę, którą się przesuwało i można było sobie zabezpieczyć mniejszy bagaż, żeby nie latał. No i mamy oczywiście możliwość jeszcze obniżenia sobie na pneumatyce progu załadunkowego. 9 cm dokładnie, to jest różnica pomiędzy najniższym a najwyższym położeniem samochodu na tej pneumatyce, więc spora różnica. I jeszcze jedna taka ciekawostka, mianowicie RSQ8 było pierwszym w historii Audi, które miało 23-calowe felgi. W żadnym innym modelu wcześniej nie stosowano aż tak dużego rozmiaru. Teraz wszyscy nie było? 23? Nie, 22. Oj, patrz. 22. Wiesz, o czym ludzie pisali, jak ten samochód testowaliśmy tych 5-6 lat temu? Nie, bo nie oglądam tamtego odcinka. Wtedy jeszcze nikt nie oglądał karoserii, a mimo to ten odcinek z tym autem zrobił jakieś 700-800 tysięcy wyświetleń i ludzie pisali, no a gdzie jest test walizek? I teraz mamy okazję ten błąd poprawić. Przynoś walizy. Zobacz, jak malutko brakuje, żeby ona weszła w ten sposób. Popatrz, jak maluteńko. A ta już może wejdzie. O, ta prawie. też nie. Ta też nie. No brakuje, I ciutkę znowu brakuje. brakuje paru A daj tamtą centymetrów. miętką, daj tamtą. Tę miętką daj. Tę mniejszą. Tę miększą. Mam nadzieję, że se go okleił właściciel nie tylko z przodu, ale i z tyłu. Nie, no to Tę drugą wiesz. miętką, no. Boże, chłopu trzeba tłumaczyć. W życiu nie jeździł na wakacje. I te daj tak, bo ta wejdzie. O. I ta nam wejdzie tak. I patrzaj, to są 3 walizki. O, tak ledwo się tutaj zamknęła. Ale cwaniakujesz Ale zobacz, trochę, ile bo jeszcze ona jest miejsca. pusta, więc ci się złożyła, jakby była No, napakowana jakby była pełna, to bym- ciuchami, to by ci nie weszła. Trochę bym wyjął wtedy. Zobacz jeszcze ile tutaj masz miejsca i jeszcze ile tutaj na górze zostaje. A jak sobie tę roletkę... Którą zaraz połamiesz. Ale tu widzę, się kurna cieszył jak kupił. I raz, i dwa. Szkoda, że nie ma na to miejsca pod podłogą, ale teraz jak zaczniemy to sobie ustawiać, to chłopie. Patrz pan, raz. Łukasz jest w swoim żywiole. Ta na środku, ta największa. Układa Tetrisa. No a ciekaw jestem. Patrz, tak nie, bo niestety ma mocno pochyloną tylną klapę, ale 3 wielkie walizy wchodzą. Tu jeszcze jest miejsce na jedną kabinówkę, tu na jakieś plecaki. Pytanie, czy nam się to zamknie. Zamknie się? A jak? Patrz, nawet nie musiałem dopychać. No jest układny i ustawny, szczególnie jak się zdemontuje tę roletę. Jak jest roletka, pewne ograniczenia powstają, ale uważam, że jak na tego typu samochód i tak jest naprawdę świetnie. Jeszcze jedna fajna, praktyczna rzecz, mianowicie ta roleta w momencie, kiedy zaczynasz zamykać bagażnik, a w zasadzie jak kończy się zamykać bagażnik, to roleta będzie się zasuwała automatycznie. Widać tutaj. Ale słychać. Ale słychać. Opuszczony masz maksymalnie fotel? Wiesz co, tak mnie zagadałeś, że chyba nie. No właśnie. Tak. Ty, Powiem no tak, ci, dygnął. stepować mogę tyle miejsca na stopy. Sporo miejsca na kolana, zaskakująco dużo miejsca nad głową, natomiast zaletą tego egzemplarza jest to, że nie ma tutaj tego szklanego dachu, który w tego typu samochodach po pierwsze podnosi ci środek ciężkości, bo wszystkie te mechanizmy, silniki, prowadnice, szkło, no niestety obciążają górę, ale też ogranicza miejsce nad głową. A tutaj popatrz. Nie, no masz sporo I miejsca. jeszcze mogę delikatnie sobie pochylić do tyłu oparcie. No wiadomo, że nie będę tak siedział. O nie, to w niewielkim zakresie tylko, dosłownie 2-3 cm, ale robi swoje. Tak jak być powinno. Jak na gabaryty samochodu jest ok, jest tutaj wygodnie, jest tutaj komfortowo, wszystko cacy, zadbane, pięknie, ale zwykłe gniazda USB, a nie USB-C, jest 3., 4. strefa klimatyzacji, teraz ten ekran jest wygaszony, nawiewy są nie tylko tutaj centralnie, ale też są w słupkach B, więc klimat jest zachowany. No i powiem Ci tak, ta skóreczka, jak na 170 tysięcy przebiegu, to jest w super stanie. Podłokietnik jest szeroki, tak jak powinien być, ma wysuwane uchwyty na kubki, ale jest dosyć króciutki. Króciutki, więc zobacz, te uchwyty na kubki są dokładnie tutaj, gdzie trzymasz łapę, więc jak już jest coś w tym cup holderze, to już łapy nie możesz trzymać, natomiast plus jest taki, że składa nam się
ta część sama, czyli środkowa, ale to musiałbym chyba zrobić skąd? Z bagażnika? Czemu Nie, to no się... masz tam styczek Gdzie? za tym. Nie, no właśnie nie mogę go... O, tu jest! No, O, tu znalazłem. I sobie przewozisz dłuższe przedmioty sportowym samochodem. Szybciej dojeżdżasz na narty, a jak zapomnisz nart, to tak jak powiedziałeś, jedziesz na narty, a potem wracasz po narty. Siateczki, I nic twoi nie jest... bliscy nie widzą, że cię z nim nie było. Tutaj to niewiarygodne jest pokazywanie stanu zużycia na podstawie tej kanapy, bo tutaj prawie nikt nie jeździł. Ma Banga Olufsena, ma karbonowe wykończenie, ma skóreczki, ma roletki w bocznych drzwiach, dodatkowo przyciemnił sobie jeszcze tylne szyby i rzeczywiście kompletnie nic przez nie widać. Nie tylko z zewnątrz, ale niestety jak się siedzi wewnątrz, to też nic nie widać. No ale jak się nie wozi dzieci, to przecież dzieci nie będą chciały podziwiać tego, co jest za oknem przez szyby, nie? No, to sam mógł przyciemnić. Ale zobacz, jak wygląda po 170 000 kilometrów przebiegu przedni fotel. Zero przetarć, zero spękań. Tutaj delikatne, naprawdę delikutaśne przemarszczenie. To dzisiaj często idziesz do salonu po samochód, który stoi tam od 6 miesięcy. Raz na dzień wsiada do niego jakiś klient i jest bardziej zniszczony niż to, co tutaj mamy po 170 pituś. 000 Zobacz i na 7 kierownicę. latach. Alcantara, która waga jest gdzie się Alcantara? mówi, o nie, to w Alcantarze to trzeba też jeździć w rękawiczkach alcantarowych przecież. A tutaj zero. O, tu trochę tłuszczu, o. Ale to od razu po prostu Ale to wychodzi zwykły, na to. nie, to zwykły smalec. Ten samochód wygląda bardziej jak demokar niż jak auto używane. Takie wiesz, auto z paroma tysiącami kilometrów przebiegu i takie samochody też są u nas na findcar.pl i nawet zrobiliśmy o nich odcinek, więc jak tutaj sobie klikniecie, to obejrzycie odcinek, gdzie pokazujemy, ile można zyskać kupując auto, które ma bardzo niewielki przebieg, jest samochodem takim poprezentacyjnym od dealera. Niesamowite jest to, bo wiesz, jakie jest takie postrzeganie samochodów sportowych, a nawet supersportowych o takiej mocy, z takimi silnikami, Że o takich są osiągach. utyrane. Że są utyrane, a przede wszystkim, że są bardzo drogie w eksploatacji. Nie chodzi tylko o zużycie paliwa, tylko chodzi właśnie o elementy eksploatacyjne poza olejem. Tarcze, klocki, elementy zawieszenia, amortyzatory adaptacyjne i tak dalej. A tu 170 000 kilometrów przebiegu i tylko awarie alternatora, co jest typowe dla Ale tego to nie silnika. jest winą użytkownika, Zresztą nie tylko. Konstrukcji winą auta. konstrukcji producenta, tak? A tu się Znaczy, okazuje, o że jeszcze jednej wadzie porozmawiamy, ale to już w drodze. W drodze. 170, jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem, jak sportowe, mocne, szybkie auto jeszcze z podniesioną mocą może dobrze znieść upływ czasu i kilometrów. Wow, naprawdę wow. I tak sobie myślę o tym zawieszeniu. Pneumatyka. Oprócz pneumatyki jest tutaj jeszcze elektromechaniczna regulacja przechyłów, czyli na każdym stabilizatorze masz mały silnik elektryczny, który albo spina Ci ten stabilizator, albo go rozpina, po to, żeby jak najmniejsze przechyły były w zakrętach. Do tego napęd quattro, do tego skrętna tylna oś i kurde 170 000 nic tu nie było robione. Wiesz co, bo to jest to, o czym my bardzo często rozmawiamy, z czego niejednokrotnie się z nas widzowie śmieją i komentujący, że wymieniamy tak często. Kurde, no ale wymieniamy i to robi po prostu taką robotę, że masz 170 000 i w tym aucie praktycznie nic się nie stało. Ja to zawsze mówię, że to jest dokładnie tak jak ze smażeniem na oleju. Możesz smażyć jednego kotleta, 2, 3, ale im częściej wymieniasz tym olej, tym Ten jest to dla tego kotlet jest kotleta i dla Ciebie i smaczniejszy. zdrowsze. Oczywiście, I że zdrowsze. tak. Nie, bo nie jest przepalone i tak Tak jak dalej. frytki. Więc tutaj pewnie i olej w dyfrach, i olej w skrzyni biegów też były na bieżąco wymieniane. Tak, i tu trzeba o tym pamiętać. Oczywiście tutaj mamy skrzynię 8 HP. No i oczywiście Audi mówi, że Porządna, nie. ZF-owska. Tak, bardzo dobra skrzynia i uważam, że Jedna to jest z lepszych. jedna z lepszych, a nie wiem, czy nie najlepszych skrzyni. Choć też uważam, że skrzynia to jest jedno, bo to jest mechanika, ale druga rzecz to jest oprogramowanie. Jednak BMW robi lepsze oprogramowanie Troszeczkę do tak. tych skrzyni niż akurat w przypadku Audi, szczególnie z tym układem Mild Hybrid. Tak, Tu tutaj- jeszcze sobie wyłączył w ogóle system start-stop właściciel, przeprogramowano mu, nawet zniknął ten przycisk, który tutaj jest zawsze na tym dolnym ekranie do wyłączania, no bo to domyślnie po każdym uruchomieniu auta się włącza. Tak. No więc tu zostało to całkowicie wyłączone po to, żeby w ogóle to wyłączyć i nawet jak auto wchodzi w tryb żeglowania, to nie wyłącza silnika spalinowego. Tak. I to akurat jest, uważam, dobra Tak? rzecz, żeby to wyłączyć. Tak, to A myślisz, że to pomoże oszczędzić ten alternator? wiesz co?
Nie wiem, tak szczerze mówiąc to nie wiem, bo wiesz, generalnie w ogóle jest ciężko wyprogramować tego start-stopa z takiego samochodu jak ten, bo ma bardzo dużo elektroniki, bardzo dużo systemów współgra z tym, żeby ten start-stop tutaj działał. Łącznie jak na przykład, nie wiem, klimatyzacja, takie proste, podstawowe rzeczy jak napięcie akumulatora i wiesz, i tych systemów, żeby to działało, to jest sporo, nie? Więc w każdym tym systemie musisz to wyłączyć, oczywiście, nie? Tak, ja specjalnie tak szybko jadę, żeby sprawdzić jak tutaj No i trochę już w tym wnętrzu trzeszczy. trochę. Jest to oczywiście efekt tego, że są bezramkowe szyby, Ale ja to bardziej słyszę tutaj z tunelu ale jest środkowego. to z konsoli środkowej, natomiast niemniej i tak gdzieś tam dobiega. No ale pneumatyka jak pani dobiegają szpileczka. dźwięki. Tuk, 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 tuk. Tak, ale samo zawieszenie Nie? pracuje zdrowo i bardzo ładnie, wybiera te nierówności fajnie, szczególnie, że mamy 23-calowe felgi, no i naleśnika naciągniętego na te właśnie. felgi, więc profil jest naprawdę niewielki. Do tego sportowa opona, więc też odpowiednia sztywniejsza guma, ale naprawdę wybiera całkiem przyzwoicie. Bardzo dobrze wybieram. Także przerwaliśmy o tej skrzyni. Co 80 000 dobrze ten olej wymienić. Nawet niektórzy wymieniają co 60 000 olej w tej skrzyni. No i wiadomo, żeby wymienić sobie olej w dyfrach z przodu, z tyłu. No i olej w silniku, jak sam mówiłeś, Krzysztof, wymienia co 8-10 tysięcy. I to jest dla tego silnika zdrowe i dobre. Tak. Ale to mówimy to akurat w tym przypadku, ale pamiętasz, mieliśmy Superba, co miał 500 000. I tam właściciel też mówił, że częściej olej wymienia i auto ma jeździ. 500 000, nie? Tak, nie chodzi też o to, nawiązuje do tego, że często jest taka powszechna opinia, ja jej się kompletnie nie dziwię, bo na zdrowy rozsądek dokładnie tak to może wyglądać. Im bardziej skomplikowane, tym więcej się może spierdzielić. A tutaj mamy, mówię, tę elektromechaniczną stabilizację przechyłów, która jest bezobsługowa. Mamy skrętną tylną oś, która jest bezobsługowa. Mamy pneumatykę, która świetnie działa po tym przebiegu. Mamy ten napęd quattro, który też nie sprawia żadnych problemów. Standardowo on rozkłada sobie moc 40 na przodzie, 60 na tyle, ale płynnie jest przenoszona i może do 85% trafić na tył, 15% zostać na przodzie, a jak odwrotną sytuację mamy, to 70% maksymalnie na przodzie, 30% na tyle. Ale też, i o tym warto wspomnieć, to jest wersja przedliftowa, a w tej przedliftowej trochę inaczej komputerowo skalibrowany był centralny mechanizm różnicowy i ten tylny sportowy mechanizm różnicowy. Tak był skalibrowany, żeby nie dopuszczać do jakiejkolwiek nadsterowności tego samochodu. Czyli on bardziej zachowuje się jak wurc. Nawet jak mu wdepniesz i skręcisz koła, to on będzie robił wszystko, żeby tego tyłu nie wypuścić na zewnętrzną. A w tych generacjach poliftowych już, w tych Q8 RS poliftowych, tam już jest postawiony nacisk na większą nadsterowność samochodu. I to dotyczy wszystkich RS-ek, tych poliftowych, a już szczególnie z dopiskiem performance. One są zrobione tak, żeby tam na tył trafiało zawsze na tyle więcej mocy, żebyś miał więcej zabawy z kierownicą. Tak, żeby się pobawić troszeczkę. Rozmawialiśmy wcześniej o silniku i o tych wadach, czyli tutaj tego alternatora, która tutaj tyczy się nie tylko RSQ8, ale generalnie tyczy się tego konkretnego silnika. To tu jest jeszcze jedna rzecz, o której nie za bardzo wszyscy chcą mówić. Audi się w Europie do tego troszeczkę przyznało, po czym gdzieś to tam zniknęło oficjalnie z akcji fabrycznych. I to też występowało w Lamborghini i w RS6, RS7 i w RSQ8. Pękały sprężyny zaworowe. O! Czy słyszałeś o czymś takim? Nie, w życiu. W Stanach podobno jest dalej akcja fabryczna na to i przyjeżdżają samochody. Podobno była też wstrzymana produkcja przez pewien czas RS-ów właśnie na tą wadę. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale wiem, że jeden silnik w Lamborghini Urusie był wymieniany na tą wadę, bo pękła Cały sprężyna. silnik? Tak, pękła No jak sprężyna tak. i narobiło takiego bajzelu, że tam w głowie się nie mieści i tam cały po prostu motor poszedł do wymiany. Natomiast jest taka akcja i gdyby Wam przyszło do głowy, żeby kupować RS-a, to Sprawdźcie, czy czasem Sprawdźcie nie jest sobie. objęty. czy nie ma tej akcji i czy takie Bo rzeczy rozumiem, się że nie dopóki dzieją, ona nie? nie pęknie, wszystko jest ok. Problem pojawia Tak, się w i to momencie, kiedy konkretnie strzeli. był okres produkcyjny tych samochodów, więc Czyli pewnie w internecie na dostawca- pewno znajdziecie sobie info, którego rocznika i od którego rocznika modelowego, do którego dokładnie była wada po prostu fabryczna sprężyn zaworowych. Pewnie dostawca, który dostarczał Dał sprężyny, zmienił na przykład materiał albo miał jakąś wadę na produkcji akurat konkretnej partii produktu, no i się skończyło jak się skończyło. Mają szczęście, że to było w RS-ach, a nie było to w 2-litrowym dieslu, gdzie było ich wiesz ile. Miliony. Tak, to tam by se strzeli w kolano.
Także były takie przypadki i wiem o tym i słyszałem o tym, także to tyle. Czasami tutaj jeszcze są wycieki płynu chłodzącego spod obudowy termostatu, takiego jakby całego termostatu z pompą jakby, nie? Wody. Cały taki podzespół jest. I czasami tam też podcieka płyn chłodzący. Trochę skomplikowana wymiana, bo trzeba generalnie cały przód zrzucić, całą mordę z chłodnicami, ze wszystkim, żeby się do tego dobrać. I trochę jest roboty, nie? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, oczywiście. Natomiast mówię o takich tutaj usterkach, które mogą się pojawiać i nie mówię tutaj konkretnie o 170 tysiącach, ale potrafią się pojawiać przy nawet 50-60 tysiącach. Ale jeżeli chodzi o wnętrze, to jest stare, dobre Audi. Wszystko mięsiste takie solidne, takie porządne, prawdziwe materiały. Zobacz, prawdziwa skóra na desce rozdzielczej i to sięga tam aż pod szybia. Prawdziwa skórka tutaj na obiciach, na podszybiu foteli. Dopiero poniżej podłokietnika zaczyna się plastik i jest go tutaj tak mało, że aż rażą miejsca, w których jest. Nie? Tak, ale pewnie jak testowałeś nowe egzemplarze Q8, to zauważyłeś, że tego plastiku jest coraz więcej już. Ale w nowej nie zauważyłem Q8 No, akurat. jest. Może w innych modelach tak, ale nie w Q8. Zobacz, jak sprytnie sobie wyprowadził kabel do ładowarki. A bo tu indukcyjna jest chyba w podłokietniku. Trochę nieszczęśliwe miejsce i rzeczywiście tutaj nie ma żadnej innej półeczki, na której można byłoby coś położyć. No nie ma. Są Jest, uchwyty jest, na wiesz, kubki te- i to też wszystko. piano, nie? Które... I wszędzie jest piano, chociaż ono tutaj jest w niezłym stanie, no ale tak jak powiedzieliśmy, jak dbasz, tak masz i właściciel akurat o ten samochód dba wręcz pedantycznie. Może nie ma koralików na fotelach, ani pokrowców na fotelach, ale widać, że ta skóra jest zadbana. To nigdzie nie jest poprzecinane, pomarszczone, zniszczone. Jestem w szoku, jak wygląda ta kierownica, bo naprawdę w testówkach kierownice z Alcantarą po 5000 5 przebiegu tysiącach, nie? wyglądają jak psu z gardła wyjęte po prostu. Mógłbyś generalnie, jakbyś się tak zrobił, to by powycierane pewnie tam szmaty. olej trochę z niej wyleciało. Powycierane nie? Tak. szmaty, a tutaj ta wygląda naprawdę estetycznie ładnie, jak w nowym samochodzie prosto Nie jest po prostu z dobrze salonu. doczyszczona, zadbana, jak usłyszałem, Zobacz. Krzysztof myje ręce przed każdą podróżą. Naprawdę? Tak, słuchaj... Pięty pumeksem, rozumiesz, prysznic 2 godziny, ale takie są potem efekty, że szczota na wiesz, plecy, goli się. mało tego, szkoda, że tego Piotr nie nagrał, pokazał jak wsiada do samochodu, dlatego też tutaj te boczki w tych fotelach nie są tak poniszczone, bo mi pokazał jak wsiada do No jak? samochodu. Tak półdubkiem. Tak, żeby te udko swoje przerzucić za ten projekt, żeby tak się nie przecierać, nie przeciągać dubskiem. I tak, rozumiesz, od 4 lat codziennie kilka razy. Przez 120 tysięcy kilometrów. Ja pierdolę. Ale Łukasz, no nie warto takiego egzemplarza kupić? No nie, to prawda. Jeżeli, no ja... Słuchaj, no, wsiadasz i widzisz, że ten samochód jest zadbany, więc jeżeli tak samochód wygląda w środku, wewnątrz, to jest 170 tysięcy przebiegu, 7 Tak. lat i jak nowe auto w Tak. środku. Z zewnątrz to zresztą jeżeli też. gość dba tak wewnątrz, to tak samo dba o jego bebechy, no? Czy nie? Różnie to bywa, bo znam Różnie. takich, którzy bardzo dbają o samochód od strony mechanicznej, ale w środku mają jak w chlewie. Przepraszam, tak byłem Nawet- nasrać, trzeba było jeszcze pod wycieraczkę, by się nie szczaił, nie? No, naprawdę. Tak. Wożą tam cały dobytek życia, jedzenie sprzed 4 lat, a w zasadzie kartony i papierki oraz puszki po tym, co wypili w aucie 4 albo 5 lat temu i o to kompletnie Ale ich to to tylko nie obchodzi. dlatego, że wiedzieli, że za 4 lata wprowadzą Skup butelek. skup butelek i plastikowych. i Zobacz, będzie, wiesz, zobacz, on nawet ma kurna szmateczki pod kolor. pod kolor auta i tutaj w schowku przed pasażerem. Bo co 50 km się zatrzymuje, najpierw ociera pot, rozumiesz? Albo ręce. Nie, to normalnie Lenor. Ja pitole. Świr. Kurwa stary, Ale- jeszcze kurna przebiera się jak wsiada ze samochodu. Ja cię, no i dlatego... I dlatego ta tapicerka Czekaj, jest tak w takim wygląda, stanie. No. Jak on takimi Stary. nogami wsiada, no to chłopie. Człowieku. Ewidencja przebiegu pojazdu, potwierdzenie tej ewidencji, oświadczenie, stan licznika, zobacz, ewidencję nawet prowadzi, kiedy jeździł autem, jaki miało przebieg. Rozumiesz? Czy ty to wszystko rozumiesz? Tryby jazdy. Wiadomo, poza tradycyjnym z tamtych lat dla Audi Efficiency mamy Comfort, automatyczny, dynamiczny, ale jest też All-Road i jest Off-Road, gdzie go odpowiednio podnosi i możesz jeszcze sobie skonfigurować 2 tryby RS. Tu jest przycisk, który nie wybierasz, ale tutaj można je sobie skonfigurować
Łącznie z tym, że możesz sobie wyłączyć, znieczulić kontrolę stabilizacji toru jazdy i kontrolę trakcji, dźwięk silnika, napęd, zawieszenie, układ kierowniczy, to wszystko wiadomo. Ale to w tym trybie RS2 jest tylko ta dodatkowa funkcja, gdzie pozwala Ci włączyć ESC w tryb sportowy. Więc wtedy masz wszystko pod jednym przyciskiem na kierownicy. Słuchaj, wspomniałeś o tym, że pakiet jest dokupiony i że RS limiter jest... Dynamic. Tak. A czy tam też nie było tak, że wtedy miałeś szkolenie RS-a na torze? Nie wiem tego, ale wiem, że wówczas miałeś też monitor RS, który pokazuje Ci temperaturę na przykład poszczególnych zespołów układu napędowego, żebyś wiedział, czy one są już gotowe do działania, czyli odpowiednio rozgrzane, czy wręcz przeciwnie, na przykład za bardzo poszalałeś na torze i czy już nie są gorące albo przegrzane. Opanuj się troszeczkę wtedy. I wtedy dokładnie, ale masz również akcelerometr, czyli mierzy Ci opóźnienie, przyspieszenie i przeciążenia z prawej, z lewej. I nawet, powiem Ci, zobacz, jakie tutaj są zapamiętane wartości. Przyspieszenie 0,9G, czyli mógłbyś stanąć na fotelu w ten sposób, byś się przez chwilę utrzymał. I 7G prawa-lewa, 0,7G, przepraszam, prawa-lewa. O, i tu nawet masz temperaturkę opon i ciśnienie w nich i wszystko jest cacy. Teraz troszeczkę przyspieszyłem, zaraz go zresetujemy, ale na tych bocznych, Już go. gdzie nie stoją, proszę Ciebie, 11,5 pokazał, wiesz? – 66, tak mniej więcej, decybeli, to naprawdę niezły rezultat, biorąc pod uwagę, że mamy bezramkowe szyby, Poczekaj, ale zobaczmy autentycznie jechałeś po asfalcie. Tu jest inny ten asfalt, wiesz? Tu jest inny i on niczego nie zmienia. Tam mieliśmy ten kawałek 61-62 dB pokazywał, jak tylko wjechaliśmy na ekspresówkę. Potem na betonie sporo więcej. Niemniej uznajemy, że i tak jest bardzo dobrze wyciszony. No ale w tym segmencie za te proszę pieniądze cię. to jeszcze brakowałoby tylko tego, że jest kiepsko wyciszony. Wiesz co, przy tej prędkości na autostradzie to nawet na spalanie nie można narzekać. Nie, i właściciel przyjechał do nas na nagrania dzisiaj 370 km, jechał właśnie sobie takie 120 spokojnie, bo miał zapas czasowy i średnie spalanie miał 10,5 litra z całej trasy. No tak. Natomiast też mówi uczciwie, że jakby miał jeździć tym samochodem tak jak chce, jak go korci, to między 20 a 25 litrów cały czas. Więc, bo tylko szybsza jazda, tylko jest to 140, 150, 160, tylko zaczyna się więcej dziać, tylko wyprzedzasz, tylko korzystasz z tej mocy, to od razu masz razy dwa. No bo Zaczyna się tutaj zabawa raz, wtedy. że mamy mild hybryda, czyli tak jak przed chwilą, on wchodzi w tryb żeglowania, jak sobie zdejmiesz nogę z pedału gazu, to dwa, jeszcze ma system cylinder on demand, czyli jak jedziesz stabilnie, to wyłączone są 4 cylindry z akcji i on sobie pracuje tylko na 4 cylindrach. Znaczy teraz generalnie jak nim jadę, to w ogóle nie czuję się, żebym jechał RS-em. To już w ogóle tak ci powiem. Jedziesz zwykłą kółsemką. Jedę zwykłą Q8. I to jest troszeczkę bardzo może fajne. po fotelach czuję, no bo nie masz w zwykłym znaczy w tym Ale- Q8 nie masz takich foteli. Ale boczki tutaj w tych fotelach też możesz sobie ustawić na bardziej komfortowe. Bo zobacz, masz fotele i tutaj możesz sobie regulować i podparcie pod uda i możesz sobie, proszę, i oddzielnie boczki tutaj, O, teraz już mogę powiedzieć. boczki pod boczki. Odpuściłeś mi, ja mogę teraz powietrze wypuścić w końcu. I tutaj możesz również sobie wyregulować boczki. Nie, ale to wiesz, Na to uda. nawet tak te trzymanie, no to wiesz, fotel jest wygodny. Natomiast mówię, jakby nie czuję w ogóle, wiesz, nawet ten dźwięk silnika gdzieś tutaj na tej autostradzie jakby się, wiesz, gdzieś wycisza, jakby nie słyszę tego RS-a w ogóle, wiesz. Tak, zwykła kółsemka. Zwykła Równie kółsemka, dobrze nie? mogłaby mieć 3-litrowego diesla pod maską. I Tak. ja ten samochód za to szanuję i cenię. Bo z jednej strony rzeczywiście ma ogromną moc, potrafi katapultować cię do setki w błyskawicznym czasie, ale z drugiej jak go używasz normalnie i rozsądnie, to ma komfortowe zawieszenie, jest cichy w środku, nie irytuje cię dźwiękami silnika czy wydechu, nie jest narwany, nie jest nieokiełznany, tylko po prostu Pali możesz... 1/3. Możesz go dać żółtodziobowi kluczyki i powiedzieć, dobra, jedź. Jeżeli tylko ma odrobinę oleju w głowie, to ten samochód go nawet nie przestraszy. No, równo dyszka. Zaraz już zaokrągliło. Dyszka. Dyszka. Przy spokojnej jeździe, myślę, w 10-12 tak na co dzień się zmieścisz. No, bierzmy pod uwagę jakieś korki, więc... 85 litrów zbiornika paliwa,
co 700 km, 600-700 km. To naprawdę niezły parametr, nie ma dramatu. Albo co 300, ale z bananem na gębie. Albo co 300, ale z bananem na gębie, Prawda? dokładnie. Dobra, dawaj teraz I papierosem wtedy będziemy robić pomiar. Nie, poczekaj. Na pewno wchodzimy w tryb RS Aha. i to bym wszedł w ten tryb drugi i zaraz go sobie skonfigurujemy odpowiednio. Poczekaj. Tak. Teraz ty grzeb w komputerze, żeby sprawdzić tutaj. Co sprawdzić? Mam tylko dwie opcje tutaj. Mordo. Żadnych. A, bo tutaj. 0, Ale 100. dobrze, powiedz, dlaczego ja mam to tutaj. Bo ja zapomniałem wziąć urządzenia pomiarowego, wziąłem tylko urządzenie do mierzenia hałasu wewnątrz, a nie wziąłem I inhalacji urządzenia... płuc. To jest raz 0,100 tam mamy, tu mamy RS, jeszcze chciałem wejść tutaj, kochanieńki, w tryby jazdy. O, przepraszam bardzo. Już mi wyłączyłeś mi Tak, RS-a. bo chcę wejść w RS2, sportowe. Wszystko na sportowo. Wszystko jest na sportowo. Wszyściuteńko. Więc możesz działać, mój drogi. Gotowy? Poczekaj. Tak, Pasy jeszcze zapięte? poczekaj. Gotowy. No nie! Nie spalił, o Spali- kurwa. Człowieku! Co tak słabo? 4 sekundy to gorzej niż fabryczne. Ty daj mi, poczekaj, bo ja troszeczkę się nie spodziewałem tego, jak on wyrwał. Myślę, czy ty umiesz zrobić w ogóle procedurę startu? Kochany, ja robię ją 2 razy lepiej niż ty. I 2 razy częściej. Oczywiście, że tak. O, zobacz, jak skrętna oś pięknie działa. Zmieścisz się, śmiało. Nie porysować? Nie, tam jeszcze miałeś 3 cm. Równo 4 sekundy jest, tak? No, Ty, weź, ale no, jak on stój. po prostu wypier... Weź jeszcze raz tam kliknij 0,100. Niech się zresetuje. I weź mu zrób, poczekaj, może ja ci... No. Teraz 4,5? Co ty robisz? Jeździć nie umiesz? On nie. No rwie, bo to jest Audi RS-Q8, tylko coś nie potrafisz z niego wykrzesać. Ja wyjdę. Chcesz ty? Ja chcę. Proszę bardzo, cwaniaku. Po pierwsze, to siedziałeś za wysoko i aerodynamika była zła. A, i wszystko jasne. Ale To taki mi się- mięciutki ma pedał tego hamulca strasznie. Komuś silnego nie wiedź. Się postaram się. Cyk. Jesteśmy w trybie RS. Już teraz poszedł. No i co? 3,6. Dobra, Lepiej niż okej. fabryka dała, ale mamy zimowe opony i czuję, jak ono ma pierwsze Jak się ślizga. 0,2-0,3 sekundy ma uślizg na Tak. oponie. I to jest kwestia tego, w momencie, kiedy byśmy założyli tutaj letniego laka, dogrzali go, byłby dogrzany, skleiłby nie lepiej. 14 stopni, tylko byłoby z 20 parę? 3,6. 3,6. 3,8 to dana fabryczna. Tu mamy trochę więcej mocy. Było nas dwóch na czas pomiaru, ale tak jak mówię, mamy zimowego kapcia i moim zdaniem spokojnie byśmy urwali 0,3-0,4 sekundy. Właściciel twierdzi, że raz udało mu się 3,1 zrobić, ale myślę, że 100 koni dodatkowych nie poprawiło na pewno przyspieszenia przy tej masie o Też mi się tak wydaje. 0,7 sekundy. Też Myślę, mi że wydaje. o pół sekundy to jest realne, ale i tak 3,3 sekundy jak to będzie, to będzie na świat i ludzie w ciężkim SUV-ie, który waży prawie 2,5 tony. I on zrywa niesamowicie, Strasznie rwie przy starcie, nie? ale nie to, że on rwie jakoś tak, że jest to gwałtowne. Nie, ale to jest takie rwanie... Fajne rwanie. To jest tak, Fajne są rwanie. dwa rodzaje rwania. Jedno to jest jak cię rwie rwa kulszowa, a drugie rwanie to jest jak idziesz na dyskotekę i ty rwiesz. To jest takie I to właśnie, jest to drugie To jest to rwanie. drugie rwanie. No, 2 dyszki. A tutaj zobacz, ma pamięć długookresową ze 146 000 kilometrów. 16,9 litra, ale jak sam mówi, no korci go czasami, jeździ do Niemca, bo tam robi te wszystkie odgromienia. Więc 16,9 jak na pamięci 720 koni, wielką lochę, to nie pije wcale tak dużo.
To taki weekendowy alkoholik. Znam wielkie lochy, które piją znacznie więcej. I nie będzie teraz, śpijcie sobie moje chłopaczki. To jest niesamowite, wiesz? Że tak odrzeknę, nie ma ziewania. Ale jak on to robi, rozumiesz, chętnie, ochoczo, płynnie. I ten silnik, powiem Ci, z tym układem wydechowym, one nie są ani trochę sportowe w brzmieniu. No nie są właśnie, ja Tutaj przypuszczałem... wewnątrz Ty tego w ogóle nie czujesz i nie słyszysz. No nie, mówię Ci, że myślałem, że ten wydech będzie głośniejszy, że on Ja będzie też. bardziej mordę piłował. Nie piłuję. Tutaj trzeba naprawdę pogmerać dobrze. To jest tak jak mówię, no, piłuje mordę to urósł, który na każdym skrzyżowaniu, na każdym przejechanym metrze i w każdym miejscu, gdzie się nie pojawi, I jesteś wytykany palcem. O, zobacz. ma sprawiać, że ludzie będą odwracali głowę, jakby była na śrubie. Wygląda ordynarnie, dla mnie zbyt ordynarnie, zbyt wulgarnie. Owszem, ja rozumiem, że to jest marka sportowa, ale to jest marka przede wszystkim, która ma przyciągać spojrzenia. A jak nie spojrzenia, to masz ją słyszeć. I tam dokładnie tak został zaprogramowany układ wydechowy i cały silnik. Tutaj masz do czynienia z czymś zupełnie innym. Z elegancją, z taką czystością formy, a jednocześnie z brakiem takiej ostentacyjności. Tak, kupiłem sobie drogie, szybkie, mocne Audi, ale kupiłem je nie po to, żeby krzyczeć światu, że mam małego siura i muszę sobie to czymś nadrabiać, tylko kupiłem to dla siebie, żeby się tym cieszyć, żeby mi to dawało fan. Nie? I trochę, tak potem- trochę postrzegam ten samochód. Bardzo go cenię, naprawdę bardzo go cenię jednak za to, jak jest uniwersalnym samochodem. Że jak ktoś się nie zna, to pomyśli, że masz zwykłe Q8 i ono dokładnie w codziennym użytkowaniu jest absolutnie najnormalniejszym, zwykłym Q8, które nawet potrafi jak na tę moc i ten silnik rozsądnie palić, które jest komfortowe, dobrze wyciszone, oferuje Ci wszystko, z czym możesz wypocząć podczas jazdy. Jedziesz sobie 700-konnym potworem na drugi koniec Europy i w nim wypoczywasz. A jak chcesz się pobawić i chcesz, żeby Cię zmęczyło i żeby Cię zajeździło, to wciskasz sobie ten przycisk odpowiednio wcześniej zaprogramowany na kierownicy i masz po prostu auto, które nawet w tych trybach sportowych, owszem, groźniej brzmi, jest twardsze, bardziej dynamiczne, ale jednocześnie jest znowu banalnie łatwe w prowadzeniu. Trudno jest w tym samochodzie zrobić sobie krzywdę, nawet jeżeli nie masz spektakularnych umiejętności kierowcy sportowego. No i za to możemy podziękować Audi, że posiedzieli, porobili i coś zrobili fajnego. No, po prostu sportowy, mocny SUV dla kolesi, którzy chodzą w pończochach.